To się nazywa klęska urodzaju. Chcecie sobie kupić bramkę, czekacie, bo ponoć ma być nowa bramka Akary, a oni wypuszczają dwie na raz. Akara Hub M2 i Akara Hub M1S. I się zastanawiacie, jakie są pomiędzy nimi różnice? I wtedy wchodzi SmartMe i Wam to mówi. Tak to działa i na tym polega ten film. Zapraszam. Na początek bierzemy Akara Hub M2. Czyli tutaj mamy czarny hub, który stawiamy sobie w dowolnym miejscu, bo jest zasilany za pomocą kabla micro USB. Dodatkowo mamy tutaj wejście na kabel ethernetowy, więc możemy mieć stały kabel podpięty, nie musimy polegać wyłącznie na Wi-Fi, ale oczywiście to Wi-Fi również posiada. Tutaj mamy matowe wykończenie, tutaj mamy bardziej lśniące, który lubi odciski palców, no i gumową podkładkę. Z drugiej strony Akara M1S, którą wkładamy bezpośrednio do gniazdka i tutaj gigantyczny plus. Akara M1S jest w końcu bramką Akary, której nie potrzebujemy żadnej przejściówki. Po prostu wpinamy ją do gniazdka i tyle. Poza tym ta bramka posiada dosyć silny głośnik. Tutaj macie do czynienia z LED-em, czyli może służyć również jako lampka nocna. No tutaj mamy taką mini diodę, więc raczej bym nie ryzykował nazywania tego lampką nocną. To zdecydowanie. Poza tym tutaj mamy większy taki przycisk do parowania. Tutaj jest on zdecydowanie bardziej wkomponowany, ale tak samo działa. Na obu znajdziemy kody HomeKit i tak naprawdę, no, ta jest biała, ta jest czarna. Więc to są główne różnice w wyglądzie. Wchodzimy głębiej, czyli specyfikacja techniczna. Jeżeli chodzi o ilość urządzeń, które możemy podłączyć do tej bramki, do tej możemy podłączyć 128, a do tej 128, czyli mamy remis. A z tym, że pamiętamy, że żeby osiągnąć 128, to musimy podokładać trochę żarówek, gniazdek i tego typu repeaterów, czyli wszystkich urządzeń dziecięcych, które wkładamy bezpośrednio do gniazdka, żeby zwiększały nam ilość, bo same bramki obie wspierają tylko 32 urządzenia, każdy taki repeater dodatkowe 16. Więc jeżeli zrobicie prostą matmę, albo średnio prostą, to wyjdzie Wam, ile potrzebujecie żarówek, żeby dodać sobie 127 czujnik. To jest zadanie domowe, zobaczymy w komentarzach, kto to policzy. Poza tym Zigbee 3.0 w obu tych bramkach, czyli mamy najlepszy aktualnie protokół komunikacji Zigbee, najnowszy. Obie bramki wspierają HomeKit natywnie, jeżeli chodzi o wsparcie asystentów, ale do tego jeszcze dojdę. Poza tym, ta bramka, tak jak Wam wspominałem, ma tutaj LED, więc mamy pełnię kolorów tutaj, nie, w diodzie. Z drugiej strony tutaj mamy bramkę BLE, czyli możemy podłączać urządzenia Bluetooth, aczkolwiek tylko urządzenia Bluetooth od Akary, a Akara jeszcze nie ma żadnych urządzeń Bluetooth, ale patrzymy na to perspektywicznie. Tutaj nie podłączycie żadnych urządzeń Bluetooth po prostu. No i mamy tutaj bramkę podczerwieni. To jest naprawdę fajna funkcja, czyli możemy na przykład sterować telewizorem, klimatyzatorem albo czymkolwiek, co potrzebuje pilota. No to nie będziecie już musieli mieć pilota, będziecie mogli tym sterować w aplikacji Akara Home. To płynnie przechodzimy do aplikacji. Wsparcie dla Mi Home. Brak, prawie brak. Ok, o co chodzi? Brak, bo Akara Hub M2 na ten moment mówi do widzenia ekosystemie Xiaomi. Możecie ją sparować wyłącznie z aplikacją Akara Home, a M1S mówi wkrótce Mi Home, czyli jeszcze nie jesteście w stanie jej sparować. Co prawda wersję China można już sparować z aplikacją Mi Home oraz można ją sparować z aplikacją zmodowaną, ale jakby tak naturalnie wersję EU jeszcze nie dodacie, aczkolwiek jest to kwestia czasu i niedługo Akara to zrobi. Za chwilę przejdę do aplikacji, teraz jeszcze przejdę przez asystentów, czyli tutaj mamy tak, natywne wsparcie dla HomeKitu, done, wsparcie dla Google Home poprzez aplikację Akara Home dla obu, wsparcie dla Home Assistant póki co dla żadnej, ale to jest tylko kwestia czasu, na pewno chłopaki się bardzo szybko ogarną i zrobią integrację, obstawiam, dla obu tych bramek. Podejrzewam, że szybciej wejdzie Akara M1S, bo jest jej bliżej do Akara Hub. Tutaj mamy do czynienia z M2 z konstrukcją zbliżoną do V3, z którą był problem z dodawaniem jej do Home Assistant, więc to na pewno trochę więcej czasu zajmie i teoretycznie możemy je również dodać do Amazon Alexy. Teraz pokażę Wam obie te bramki w Akara Home.
więc bramki są prawie że identyczne. Wejdziemy sobie do akcesoriów i tam znajdziemy Aqara Hub M1S oraz Aqara Hub M2. Zacznijmy od różnic, no to będzie prostsze. Aqara Hub M1S pozwala nam na sterowanie naszą lampką, czyli tutaj mamy zarówno kolor, jak i jasność, którą możemy sobie ustawić, oraz mamy podstawowe sceny typu relax, odpoczynek, film, ale to jest mimo wszystko bramka nocna, więc tutaj nie szalejemy, nie zbudujecie jakiegoś super romantycznego klimatu za pomocą tej bramki, no ale tym światłem można się pobawić. Gdy wejdziemy w ustawienia, to mamy tutaj jej nazwę, lokalizację, gdzie się znajduje, urządzenia, które są do niej podłączone, no i mamy możliwość dodania różnego rodzaju automatyzacji typu if-then oraz zbudowania scen, które nas interesują. Poza tym mamy też oczywiście logi, żeby zobaczyć, co tam się podziało. Jeżeli się cofniemy i wejdziemy teraz w Aqara Hub M2, no to tu jest mniej. Tutaj mamy tylko TV. TV, czyli właśnie ten nadajnik podczerwieni. Ja tutaj sobie wchodzę i mogę sterować moim telewizorem. Mogę go włączyć, wyłączyć, mogę zmienić kanał, mogę go podgłośnić. Więc takie podstawowe funkcje z pilota. A gdy wejdę w 3 kropki, gdzieś to już widziałem. Mamy tutaj ponownie możliwość podpięcia różnego rodzaju akcesoriów. W More Settings możemy ustawić, żeby wyłączała się ta dioda. Możemy zmienić mój język z angielskiego na, pozostaniemy przy angielskim, i możemy zmienić jego głośność. Poza tym oczywiście ponownie automatyzację, tak samo jak Aqara Hub M1S, i sceny, tak samo jak Aqara Hub M1S. Więc gdy wejdziemy sobie do alarmu, to nie ma różnicy, nie ma rozdziału, dlatego że one są sparowane, one są spięte i to jest fajne. Bez względu na to, jakie czujniki przypniecie do tego alarmu, to jest alarm waszej jakby aplikacji i on wyzwala alarm na obu bramkach naraz. Pewnie jedne osoby powiedzą, że to jest minus, drugie osoby powiedzą, że to jest zaleta. Dla mnie to jest zaleta. Możemy tutaj podrzucać urządzenia dla tych 3 alarmów w domu, poza domem i noc. W domu no to alarmy, czujniki zalania, czujniki dymu. Poza domem no to dorzucamy kontakt rolny i czujniki ruchu, a noc no to wyrzucamy czujniki ruchu, żebyśmy mogli skoczyć wieczorem do toalety albo do lodówki i zjeść na przykład kabanosa. Poza tym ustawiamy sobie różnego rodzaju dźwięki. Możemy sobie zmienić z dźwięku policyjnej syreny na dźwięki duchów. Okej, to byłoby przerażające. Matko jedyna, nie chciałbym słyszeć dźwięków duchów, dlatego że dziecko, nie wiem, okno otworzyło w środku nocy. Wow, tam nie będziemy już zaglądać. No i mamy kilka opcji automatycznego uzbrajania i rozbrajania tej bramki. No i tak jak Wam wspominałem, możemy ją, proszę, rozbroimy ją i w tym momencie obie bramki się rozbroiły. To Wam już wyskoczył HomeKit, że M1S jest rozbrojona, HomeKit, że M2 jest rozbrojona i ją uzbrajamy i znowu HomeKit się irytuje i mówi, weź się zdecyduj, chcesz ją uzbroić, rozbroić, ale zrób coś konkretnego. No jak już HomeKit się przypomniał, to wchodzimy do HomeKit i znowu jakbym miał déjà vu. Czyli wchodzimy i patrzymy Aqara Hub M2, w domu poza domem noc wyłączony. Mogę ją tutaj przypisać do moich pokoi i mogę dorzucić ją do różnego rodzaju automatyzacji i scen. A gdy wejdę w M1S, to widzę dokładnie to samo. A gdy wejdę w ustawienia, to widzę dokładnie to samo, bo bramki są naprawdę podobne, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają w HomeKit. Jedyna różnica to M1S daje nam światło, więc pojawia się nam dodatkowa żaróweczka, którą możemy sterować, do której możemy pozmieniać kolorystykę, no i też podorzucać ją do różnego rodzaju sceny i automatyzacji. Najprostsza automatyzacja z tą żarówką, no to czujnik ruchu i w nocy, jeżeli zostanie wykryty ruch koło, na przykład koło łóżka dziecka, no to zapal ją lekko, żeby mogło trafić do toalety. Porozmawiajmy teraz trochę o świetle. Na sam początek Aqara M1S posiada czujnik jasności. Fajny dodatek. No i główna różnica, czyli tutaj mamy tylko zwykłą diodę, która nam miga, kiedy parujemy i kiedy jest jakiś alarm, a tutaj mamy pełną lampkę, która może nam doświetlać na przykład w nocy, ale nie tylko, może budować nastrój. Mamy pełnię kolorów RGB.
Poza tym, jeżeli chodzi o kolejny element, czyli głośność, Aqara M1S jest głośna, jest głośniejsza niż Aqara Hub i to jest plus, bo już coraz bardziej zbliża się do alarmu. Co prawda nie jest to typowa syrena, którą obudzicie pół miasta, ale jak w nocy zawyje, to Was powinno obudzić. No, Aqara Hub M2 jest zdecydowanie bardziej delikatna, jeżeli chodzi o głośność, więc nie nazywałbym jej tutaj pełnoprawnym alarmem. Jeśli zastanawiacie się, które urządzenia Zigbee możecie podłączyć do tych bramek, odpowiedź brzmi tak. Odpowiedź brzmi tak, bo tak naprawdę jesteście w stanie podłączyć większość właśnie urządzeń, wszystkie czujniki Aqary, sporo urządzeń z Xiaomi, aczkolwiek pełną listę znajdziecie na naszym porównaniu pisemnym tych urządzeń, które wiemy, że działają. Pamiętajcie też zawsze o tym, że jeżeli na przykład nie widać urządzenia przez aplikację, to zawsze możecie wymusić parowanie na bramce, wymusić parowanie w Waszym czujniku albo w jakimkolwiek innym urządzeniu i wtedy jest całkiem spora szansa, że uda Wam się je mimo wszystko sparować i będą widoczne. Podsumowujemy i porównujemy. Jeżeli szukacie bramki, dzięki której chcecie usłyszeć alarm bardziej donośnie, potrzebujecie lampki nocnej i chcecie dostać w dodatku możliwość podpięcia kiedyś do Michom, wchodzicie do sklepu, bierzecie Aqara Hub M1S. A jeżeli stwierdzacie, że wystarczy Wam Aqara Home, albo podpniecie ją i tak do któregoś swojego ekosystemu, a wolicie skorzystać z tego, że macie stały kabel BLE i czujnik podczerwieni, wtedy bierzecie Aqara Hub M2. A jeżeli stwierdzacie, że chcecie mieć i lampkę, i czujnik podczerwieni, wtedy jakimś cudem przekonujecie swoją drugą połówkę, że koniecznie potrzebujecie mieć dwie bramki Zigbee, bo na przykład planujecie w Waszym mieszkaniu 50 m2 mieć 256 czujników. A jak wiadomo, ktoś może na przykład potrzebować 70 czujników dymu, albo ma naprawdę dużo okien, które trzeba zamykać. No ale pół żartem, pół serio, wszystkie główne różnice pomiędzy tymi bramkami zostały Wam już powiedziane, więc mam nadzieję, że dzięki temu będziecie mogli dobrze wybrać, albo jeszcze bardziej Wam namieszałem w głowie i teraz już kompletnie nie wiecie, którą wybrać. No, jedna z tych opcji. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko pomogłem. No i oczywiście koniecznie wchodźcie na nasze inne filmy, na przykład na recenzję Aqara M1S albo na recenzję Aqara Hub M2. Dzięki i do zobaczenia.